Witajcie kochani serdecznie na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to jest i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie na film. A dzisiaj porozmawiamy sobie o takim problemie, który mam nadzieję, że Was nie dotknął. No mnie się zdarzył w ubiegłym sezonie, więc jestem już o to nowe doświadczenie bogatsza, a mianowicie mole. Mole, jak wiemy, bardzo lubią mole, te takie wiecie, ubraniowe, mole domowe. Mole, jak wiecie, bardzo lubią wełnę. No ja jestem otoczona tutaj u siebie wełną, mam jej bardzo dużo i niestety zdarzyło mi się, że wieczorem widziałam takie latające owady. No i co ja zrobiłam? Na początku próbowałam oczywiście bestię ubić, ale ubiłam jedną, na drugi dzień wyleciała kolejna i tak dalej, więc ewidentnie gdzieś miałam te mole. I co ja zrobiłam? Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, no to oczywiście internet, tak, i poszukiwanie informacji, co ja mogę zrobić, jak mogę z nimi walczyć, jak się ich pozbyć. Więc oczywiście pierwsza rzecz to było wyjęcie wszystkich rzeczy, obejrzenie ich, czy są zniszczone i tak dalej, odszukanie, gdzie mi po prostu pożarły moje wełny, moje rzeczy do noszenia. Na szczęście tylko jeden sweterek miał przegryzioną w jednym miejscu włóczkę, ale szybko to naprawiłam, także wszystkie swetry wytrzepałam, wywietrzyłam dokładnie, pooglądałam moje wszystkie robótki, także nie było tam więcej śladów moli, natomiast były w takich starych włóczkach gdzieś tam poskręcanych i schowanych na dnie pudła, do których po prostu dawno nie zaglądałam i one tam sobie umościły gniazdko. No i co ja zrobiłam? No przede wszystkim czytałam, jak się ich pozbyć, więc lawenda odstrasza mole, no i są różne inne rzeczy, są też takie jakieś chemiczne kulki na mole, jakieś odstraszacze mole, ale w związku z tym, że ja tutaj przebywam każdego dnia, ja mam tutaj sypialnię, śpię, żyję, także nie chciałam ładować w mole, a przy okazji w siebie tej chemii, dlatego z tego absolutnie zrezygnowałam i tych rozwiązań nie brałam pod uwagę, natomiast zastosowałam naturalne metody i u mnie się to sprawdziło. I co to było? Przede wszystkim takie kulki drewniane na mole, które mają taki bardzo delikatny, jak dla mnie, zapach, taki dla jednych drażniący, dla innych nie. To są chyba z drewna cedrowego, o ile dobrze pamiętam. No i taki zestawik, tych kulek było naprawdę dużo, ja wyjęłam je tylko z jednego miejsca. Taki zestawik nie kosztował dużo, bo na Amazonie go sobie zamówiłam. Także przyszło tych kulek, nie wiem, 20-30, dużo ich było naprawdę. I w zestawie co dostajemy? W zestawie dostajemy jeszcze taki papier ścierny. Po co on jest? Po to, że te kulki pachną przez jakieś 2-3 miesiące i później, żeby od nowa jakby nadać im życie i żeby dalej pachniały, po prostu ścieramy delikatnie wierzchnią warstwę i wtedy one tutaj po prostu zaczynają nam na nowo pachnieć. Więc ja będę niedługo to robiła, będę po prostu sobie ścierała wszystkie, delikatnie ścierała ich powierzchnię i będę te kuleczki odświeżała. Także pierwsza rzecz to kulki i wtedy sobie takie zestawy kuleczek, jak tutaj widzicie. I takie zestawy kuleczek sobie położyłam w szafie obok swetrów, położyłam sobie w pudełku, gdzie mam włóczki. W kilku miejscach po prostu rozłożyłam i one sobie tam leżą, w niczym mi nie przeszkadzają i spełniają swoją funkcję. Zresztą mam nadzieję, ale moli nie mam, więc nie pojawił się ani jeden już od dłuższego czasu, więc wierzę w skuteczność tych kuleczek. Bardzo serdecznie polecam. Fajne rozwiązanie. Moim drugim sposobem na mole było to, że ja mam tutaj u siebie w pokoju urządzenie do aromaterapii. Używam wielu, naprawdę wielu olejków eterycznych. No i między innymi miałam też olejek lawendowy. Bio, jak widzicie, te olejki są świetne przy bólach głowy, świetne przed snem, żeby się wyciszyć, uspokoić, mieć dobry sen, także ja zimą praktycznie każdego dnia używam tych olejków eterycznych, latem troszeczkę rzadziej, ale również są u mnie w użyciu. No i oczywiście w swoim arsenale olejków miałam lawendowy, a jak wiemy, lawenda wystrasza mole. Nie lubią tego zapachu, więc po prostu często, kiedy włączałam sobie moje urządzenie do aromaterapii, to uchylałam drzwiczki, otwierałam szuflady tam, gdzie po prostu leżą u mnie rzeczy wełniane i dzięki temu ten zapach roznosił się wszędzie. Jak wiecie, wystarczą 2-3 krople
Czy wiecie, czy nie wiecie, to Wam mówię. Wystarczą 2-3 krople takiego olejku i przepięknie pachnie. Także ten zapach mi się roznosił po całym pokoju, po całych pomieszczeniach i wystraszał mole. Także przy okazji ja byłam wyciszona, uspokojona. Nie denerwowałam się, że te mole zjedzą moje rzeczy, a też spełniało swoją funkcję. Także polecam serdecznie. Tylko uwaga, jeżeli nie wiecie, te olejki eteryczne 100% są bardzo mocne, bardzo silne. I aby się nie poparzyć, nigdy nie wolno ich bezpośrednio na skórę kłaść nierozcieńczonych, tylko zawsze rozcieńczamy w innym oleju bazowym i dopiero wtedy możemy nacierać na przykład czy jakieś tam bolące miejsca, czy tak jak ja w przypadku bólu głowy. Natomiast niekoniecznie lawenda, ale bergamot, chociaż lawendę chyba też stosuję, także mam taki olej bazowy, olej z czarnuszki kosmetyczny, daję sobie na dłoń tak mniej więcej łyżeczkę i 2 krople tego i wtedy wcieram sobie w skronie, w czoło i to mi pomaga. Także polecam serdecznie zrobić taką aromaterapię Waszym molom, jeżeli je macie i to powinno pomóc. No i moim ostatnim rozwiązaniem, którego niestety tutaj nie mam, bo przed świętami się pozbyłam, ale również była lawenda, natomiast w postaci ściętych kwiatów. Przed domem w ogrodzie mam wielki krzak lawendowy i jeszcze w ubiegłym sezonie ścięłam sobie taką dość grubszą, pokaźną wiązankę tych świeżych kwiatów. Mocno je związałam sznureczkiem i powiesiłam pod lampą na suficie. Przepięknie pachniało, kiedy były świeże. Także zapach lawendowy roznosił mi się po pomieszczeniu. Natomiast kiedy uschły, to również pięknie pachniały, ale w momencie, kiedy je poruszałam, kiedy przeszłam koło nich, pomuskał je, że tak powiem, wiatr i też fajnie sobie tutaj obeschły. A zresztą czekajcie, bo widzę, że jednak jeszcze tutaj mam, nie wyrzuciłam. O, taka moja wiązanka lawendowa. Oczywiście ona już jest mniej bogata, było tego znacznie więcej, ale w związku z tym, że ono tak do góry nogami wisiało, to mi się czasami, jak zahaczyłam głową, czy tam ręką przechodząc, to mi się czasami wysuwało i jest ich mniej. A jak widzicie, się sypie, prawda? Już tutaj widać, ja przed świętami po prostu podjęłam decyzję, żeby to zlikwidować, z tego względu, że po prostu denerwowało mnie, że mi się ta lawenda obsypuje. Ale jak ją powącham, zbliżę do nosa, przepięknie nadal pachnie. Także jeżeli macie taki krzaczek koło domu, to zrywajcie, róbcie takie wiązanki i rozmieszczajcie sobie gdzieś w domu, a jeżeli nie, to poproście sąsiadkę, znajomą, może gdzieś taką lawendę ktoś ma i śmiało z tego korzystajcie. W ogóle to wygląda jak taki wielkanocny koszyczek, jajka, tutaj jakieś zieleniny, bukszpany, proszę bardzo. Także to są moje naturalne sposoby do walki z molami. Lawenda w formie olejku eterycznego, lawenda w formie suszonych kwiatów i kulki z drewna cedrowego, które również, z tego co słyszałam, to również można je nasączyć jakimś olejkiem, więc nawet można by było krople dać na to drewno i ono ładnie powinno to wchłonąć. Także to są moje sposoby, które u mnie się sprawdziły. Jeżeli macie problem z molami, działajcie. I ja po prostu sobie wyjęłam już tą wiązankę, zdjęłam po prostu tą wiązankę lawendy, bo tak jak mówię, obsypywało mi się i mi spadało na podłogę, co mnie odrobinę denerwowało, tym bardziej, że zbliżały się święta. Natomiast niedługo, kiedy lawenda będzie znowu dostępna, zrobię sobie taką wiązankę, może nawet kilka, ładnie ją zasuszę, ponieważ ona pięknie pachnie, kiedy jest świeża, pięknie pachnie, kiedy jest wyschnięta. Naprawdę wystarczy ją delikatnie poruszyć i przepiękny zapach mi się tutaj unosi. Także polecam Wam serdecznie takie naturalne sposoby na walkę z tymi dziadami molami. Natomiast jak Wy macie jakieś swoje sposoby, koniecznie dajcie mi znać, bo jestem ciekawa, co jeszcze można zrobić, żeby się przed tym robactwem uchronić. Także trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że ten filmik był dla Was przydatny, że weźmiecie coś dla siebie z tej wiedzy, którą tutaj się podzieliłam. Ale mi się podoba ta kompozycja. No przepięknie to wygląda. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że wymyślę dla Was coś fajnego. Mam już kilka pomysłów. Na pewno będą to robótki dziergane, na pewno będę coś troszkę pokazywać i opowiadać, włóczki, jakie mam, projekty, jakie planuję. Może się pochwalę też rzeczami, które wydziergałam. Mam skarpetki, mam dużo czapek, także może się bliżej im przyjrzymy i coś troszkę poopowiadamy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.